Interesuje się ciężką muzyką i chciałeś posłuchać sobie jakiejś płyty, ale jest mnóstwo zespołów, gatunków oraz płyt. Tego wszystkiego jest aż tyle, że ciężko się w tym wszystkim połapać, dlatego trzeba robić o tym filmy i ja to robię. Jestem Todd Stoczek i zapraszam Was na kolejny film z serii o albumach, gdzie omawiam płyty różnych heavy metalowych zespołów. Ostatnio mówiliśmy o takich zespołach jak Dayside, Obituary czy Morbid Angel, więc dziś będzie kolejny amerykański zespół death metalowy, jakim jest Cannibal Corpse. Cannibal Corpse to amerykański zespół death metalowy założony w 1988 roku w Buffalo w Nowym Jorku. Założycielami i jedynymi pozostałymi członkami oryginalnego składu są basista Alex Webster i perkusista Paul Mazurkiewicz. W tekstach utworów zespół porusza tematy śmierci, kanibalizmu czy morderstw. Grupa ta obecnie jest jednym z najbardziej znanych death metalowych zespołów na świecie, jednak wokół zespołu były też kontrowersje spowodowane tematyką tekstów i okładkami płyt stworzonymi przez Vince'a Locke. Z tego powodu część albumów grupy była zakazana, także zespół miał zakaz koncertowania tudzież grania pewnych utworów m.in. w Niemczech czy w Rosji. Do dziś ukazało się 15 albumów studyjnych grupy, także nie przedłużając, lecimy z tematem. Zaczynamy jak zwykle od pierwszej płyty wydanej w 1990 roku zatytułowanej Eaten Back to Life. Album ten został zadedykowany Alfredowi Packerowi, amerykańskiemu mordercy i kanibalu. Ze względu na brutalną oprawę graficzną i brutalne teksty, album ten został zakazany w kilku krajach, w tym i w Niemczech, gdzie był niemal całkowicie zakazany aż do zniesienia zakazu w 2006 roku. 5 utworów z tej płyty to kawałki, które pierwotnie pojawiły się na demówce grupy z 1989. Muzycznie ten album, mimo iż jest płytą death metalową, to zawiera także elementy thrash metalu, których jest więcej niż na późniejszych dokonaniach grupy. Album ten jest szybki, agresywny i ciężki. Jako goście w 2 utworach, a dokładniej Mangled i A Skull Full of Maggots, pojawiają się Glenn Benton z zespołu Dayside i Francis H. Howard z Opprobrium. Także podsumowując, Eaten Back to Life to kolejny przykład jak najbardziej udanego debiutu i jest to jak najbardziej album godny polecenia. Rok później zespół wydał płytę Butchered at Birth. Na tym albumie ukształtował się charakterystyczny dla grupy styl. Muzyka na nim jest bardziej death metalowa niż na poprzedniej, ponieważ na Eaten Back to Life było dużo wpływów thrashu. Ten album jest już bardziej death metalowy. Uważa się, że to Chris Barnes, ówczesny wokalista grupy, wpłynął na tę zmianę, ponieważ wytwórnia pozostała taka sama, a także producent był ten sam. Ten album uważa się za jeden z ważniejszych w gatunku death metal. Muzyka na Butchered at Birth jest bardziej siarczysta i wydaje się też cięższa. Również wokal Chrisa Barnesa jest znacznie głębszy niż na poprzedniej płycie. Płyta jest brutalna, ciężka i po prostu zajebista. Na tej płycie, podobnie jak na poprzedniej, jako gość pojawia się Glenn Benton, który śpiewa w utworze Vomit the Soul. Album ten, podobnie jak poprzedni, wywołał spore kontrowersje z powodu okładki. Z tego powodu album został całkowicie zakazany w Niemczech, gdzie zakaz ten trwał aż do 2006. Później ukazała się wersja z ocenzurowaną okładką i bez tekstów we wkładce. Także podsumowując, uważam, że Butchered at Birth to świetna płyta i moim zdaniem jeden z najlepszych albumów Cannibal Corpse. Rok później ukazał się trzeci, a zarazem jeden z najbardziej znanych albumów grupy, jakim jest płyta Tomb of the Mutilated. Teksty utworów na płycie opowiadają m.in. o nekrofilii i o sadyzmie. Również i ten album, ze względu na brutalną okładkę i teksty, został całkowicie zakazany w Niemczech. Muzycznie ten album jest podobny do swojego poprzednika, jednak na tej płycie zespół kładzie większy nacisk na gitarę basową, a także wokal Barnesa jest jeszcze głębszy niż wcześniej i śpiewa momentami tak, że nie sposób zrozumieć, co on śpiewa. Kompozycje na tej płycie są dość krótkie, ale są szybkie i brutalne. Na tej płycie znajduje się najprawdopodobniej najbardziej znany utwór grupy, jakim jest kawałek Hammer Smashed Face, który rok później ukazał się jako epka, wydana także jako singiel. Utwór ten pojawił się także w filmie Ace Ventura Psi Detektyw, w którym wystąpił Jim Carrey, na prośbę którego zespół wystąpił w tym filmie, grając wspomniany utwór. Jednak mimo iż utwór jest jednym z najbardziej znanych kawałków grupy, do 2006 roku zespół nie mógł go grać podczas koncertów w Niemczech, zaś sama płyta była do tego czasu niemal całkowicie zakazana, aczkolwiek pojawiła się ocenzurowana wersja, nie zawierająca tekstów utworów. Nie zmienia to faktu, że Tomb of the Mutilated to świetna płyta Cannibal Corpse, którą bardzo polecam. Po wydaniu Tomb of the Mutilated z zespołu odszedł oryginalny gitarzysta Bob Russey,
który został wyrzucony z Cannibal Corpse, ponieważ jego poziom umiejętności gry na gitarze nie dorównywał poziomowi pozostałych członków. Zastąpił go znany z Malevolent Creation Rob Barrett i wraz z nim grupa nagrała swój czwarty album studyjny zatytułowany The Bleeding. Na tej płycie grupa delikatnie zmieniała swój styl. Utwory na tej płycie są ciut wolniejsze niż na poprzednich, a także wokal Barnesa nie jest aż tak głęboki, jest nieco wyższy i bardziej da się zrozumieć, co on śpiewa. Jeśli chodzi o samą muzykę, to album ten jest bardziej techniczny, jeśli chodzi o grę na gitarze i na basie. Brzmienie na tej płycie przypomina to z poprzednich płyt, jednak ten album jest ciut wolniejszy niż jego poprzednicy, co wiąże się z nowym kierunkiem, za którym podążał Chris Barnes. Czasem zespół łączy wolniejsze fragmenty z tymi szybszymi, czego doskonałym przykładem będzie mój ulubiony kawałek z tej płyty, a jednocześnie mój ulubiony kawałek Cannibal Corpse, Stripped, Raped and Strangled. Rozpoczyna się dość powoli, a później się rozkręca. Dodatkowo ten album miał nieco łagodniejszą, powiedzmy, okładkę, dzięki czemu nie został zakazany w Niemczech. Także podsumowując, The Bleeding to moim zdaniem najlepszy album Cannibal Corpse, jaki powstał. W 1995 roku z powodu różnic muzycznych z zespołu został zwolniony wokalista Chris Barnes, który następnie założył zespół Six Feet Under. Zastąpił go znany z grupy Monstrosity George Corpsegrinder Fisher i wraz z nim grupa nagrała swój piąty album zatytułowany Vile. Pierwotnie ten album nie nazywał się Vile, a jego pierwotny tytuł brzmiał Created to Kill. Zawierał inną okładkę oraz oryginalne logo zespołu, które zostało zmienione z powodu odejścia Barnesa. Również Barnes nagrał część wokali na album, jednak Corpsegrinder nagrał je ponownie. Brzmieniowo ten album, mimo iż tak samo jak poprzednie, został wyprodukowany przez Scotta Burnsa, to jednak różni się od poprzednich. Również Corpsegrinder, mimo iż tak samo jak Chris Barnes jest wokalistą, który śpiewa przede wszystkim głębokim growlem, na tej płycie śpiewa także screamami. Jest to również pierwszy album death metalowy, który zadebiutował na liście Billboard 200, zajmując 151 miejsce. Muzyka na Vile jest szybka, brutalna i agresywna, ale są tu też chociażby partie solowe gitarzysty. Więc z jednej strony jest to dość zachowawczy death metalowy album, ale z drugiej trochę inny niż wcześniejsze nagrania zespołu. Uważam, że Vile to naprawdę udany album Cannibal Corpse, który zdecydowanie polecam. W 1997 roku z powodu różnic muzycznych z grupy odszedł gitarzysta Rob Barrett, którego zastąpił znany z grupy Nevermore Pat O'Brien. I wraz z nim grupa nagrała swój szósty album Gallery of Suicide. Na tej płycie grupa starała się grać bardziej melodyjnie niż wcześniej. Niemal każdy utwór na płycie zawiera partię solową gitarzysty. Muzyka zawiera nieco spokojniejsze i wolniejsze rytmy niż wcześniejsze prace zespołu i niestety właśnie momentami brakuje tej brutalności i agresji z poprzednich wydawnictw. Nie mówię, że jest to zły album, ale po prostu brakuje mi tego czegoś, co miały poprzednie płyty. Tej niezwykłej agresji, aż tak wściekłych riffów. Tutaj zespół stara się być bardziej melodyjny i gra odrobinę spokojniej i to może wyjść dobrze, ale tutaj niestety nie wyszło to najlepiej. Także moim zdaniem Gallery of Suicide to zdecydowanie najsłabszy album Cannibal Corpse. Ale to nie oznacza, że jest to zły album. Po prostu moim zdaniem jest gorszy od poprzednich płyt. Na szczęście z kolejnym albumem jest już lepiej, a mowa o wydanym w 1999 roku Bloodthirst. Na tej płycie zespół wrócił do nieco brutalniejszego brzmienia w porównaniu do poprzedniej płyty, na której zespół grał bardziej melodyjnie. Tutaj jest już więcej brutalności i agresji, bardziej jak na Vile na przykład. Wciąż są tu melodie i partie solowe gitarzysty, ale na tym albumie zespół kładzie większy nacisk na brutalność, a kawałki takie jak Blowtorch, Slaughter dosłownie atakują. Również jest to pierwszy album zespołu, który nie został nagrany w Morrisound Recordings w Tampie na Florydzie, a zamiast tego został nagrany w Village Productions w Tornillo w Teksasie. No i brzmienie na tej płycie jest naprawdę dobre, zarówno jeśli chodzi o muzykę, jak i produkcję. Także podsumowując, uważam, że Bloodthirst to bardzo dobry album Cannibal Corpse, będący powrotem do formy po średnim Gallery of Suicide. Rok po wydaniu Bloodthirst ukazał się pierwszy album koncertowy grupy Live Cannibalism, nagrany podczas koncertu w Milwaukee. 2 lata później ukazała się następna płyta studyjna zatytułowana Gore Obsessed. Podobnie jak poprzednie dwie płyty, album ten otrzymał 2 wersje okładki po to, by uniknąć zakazu sprzedaży, tak jak to było ze starymi wydawnictwami. Muzyka na Gore Obsessed jest szybka, agresywna i brutalna. Oczywiście są też nieco łagodniejsze melodie, ale Gore Obsessed to przede wszystkim agresja i sieka. Więc ogólnie mówiąc, Gore Obsessed to moim zdaniem zachowawczy, udany album Cannibal Corpse. Nie uważam ten album za ich najlepszą płytę, ale mimo to uważam, iż jest to płyta zdecydowanie warta uwagi. 2 lata później ukazał się 9. album grupy zatytułowany The Wretched Spawn. Można powiedzieć, że The Wretched Spawn
to kolejny zachowawczy album Cannibal Corpse. Jest to tak naprawdę wszystko, co było na poprzednich wypłytach. Blasty, głębokie growle, przeplatane screamami, no i ciężkie riffy przeplatane sorówkami. Utwory są ciężkie, brutalne i miażdżą dosłownie. Przede wszystkim mamy tu szybkie, agresywne strzały, tak jak mój ulubiony Synth Assassin, ale są też wolniejsze utwory, jak na przykład tytułowy The Wretched Spawn. Również jeśli chodzi o brzmienie, album ten jest ciut bardziej wypolerowany i od strony technicznej brzmi ciut lepiej. A muzycznie to ten album jest po prostu niesamowity. Nie wiem co jeszcze mogę powiedzieć. Moim zdaniem The Wretched Spawn to świetny album i jedna z najlepszych płyt Cannibal Corpse. Tak więc bardzo, ale to bardzo polecam ten album. W tym samym roku z grupy odszedł oryginalny gitarzysta Jack Owen, który w tym samym roku dołączył do innej death metalowej grupy Dayside, z którą grał aż do 2016 roku. Na koncertach zastąpił go Jeremy Turner, a potem do zespołu wrócił Rob Barrett, który grał z zespołem już wcześniej. I tak oto dochodzimy do 10. płyty grupy zatytułowanej Kill. Pracując nad tą płytą, zespół rozpoczął współpracę z Ericiem Rutanem, który współpracował również z Morbid Angel czy Nile. Na tej płycie można powiedzieć, że zespół ukształtował swój obecny styl. Jeśli chodzi o muzykę, to z jednej strony ten album jest podobny do poprzednich dokonań, ale z drugiej jest ciut bardziej melodyjny. Dominują to przede wszystkim krótkie, szybkie, agresywne kompozycje, takie jak The Time to Kill Is Now czy Make Them Suffer. Jest to również jedna z paru płyt Cannibal Corpse, której okładka nie przedstawia przemocy graficznej. Z początku zespół chciał wykorzystać brutalną grafikę wykonaną przez Vincenta Locka, ale ostatecznie została ona wykorzystana jako grafika wewnętrzna. Także ogólnie mówiąc, uważam, że Kill to naprawdę dobry album Cannibal Corpse. 3 lata później dostaliśmy kolejny album Evisceration Plug. Muzycznie ten album jest bardzo podobny do swojego poprzednika, jednak brzmienie gitar jest nieco inne. Według Alexa Webstera, basisty zespołu, album ten ma najlepsze brzmienie gitar ze wszystkich płyt zespołu i są bardzo precyzyjne i mocne. Nawet perkusista Paul Mazurkiewicz również był bardzo zadowolony z rezultatu nagrań. Sam album, tak jak mówiłem, jest bardzo podobny do Kill i jest tu tak naprawdę wszystko, co było na poprzedniej płycie. Również do tego albumu stworzono komiks, w którym każdy utwór ma własną historyjkę obrazkową. Ogólnie mówiąc, to Evisceration Plug to naprawdę dobry i ciężki album i kolejna solidna pozycja w dyskografii Cannibal Corpse. Ponownie na kolejną płytę zespołu trzeba było czekać 3 lata. I tak w 2012 roku ukazała się 12. płyta zespołu zatytułowana Torture. Przy nagrywaniu tej płyty zespół ponownie współpracował z Ericiem Rutanem, ponieważ zespół był bardzo zadowolony z 2 poprzednich płyt, które zostały nagrane z Ericiem. Jednak żeby nadać świeżości, zespół zmienił studio i tym razem zamiast w Mana Recording album ten został nagrany w Sonic Ranch w Teksasie. Muzycznie ten album nie różni się zbytnio od poprzednich, jednak moim zdaniem jest lepszy niż te 2 płyty. Nie mówię, że Kill i Evisceration Plug to złe płyty, bo wręcz przeciwnie uważam, że są to jak najbardziej udane płyty, jednak po prostu Torture jest lepszą płytą. Album ten jest szybki, brutalny, agresywny i brutalność na tej płycie jest wręcz nie do opisania. Od samego początku do samego końca album atakuje swoją agresją i brutalnością, począwszy od otwierającego płytę Demented Aggression, a na Thornfur skończywszy. Także moim zdaniem Torture to świetny album Cannibal Corpse, zdecydowanie wart uwagi i płyta, którą bardzo polecam fanom death metalu. Tym razem na kolejną płytę trzeba było czekać 2 lata i w 2014 roku ukazał się 13. album grupy A Skeletal Domain. Tym razem nagrywając tą płytę, zespół współpracował z Markiem Lewisem zamiast Ericiem Rutanem. Według Alexa Webstera ten album jest mroczniejszy niż poprzednie dokonania zespołu, co było wówczas kierunkiem, jaki obrał zespół. Sam styl muzyczny nie zmienia się zbytnio i zespół gra to, co grał na poprzednich płytach i większe zmiany w stylu nie zachodzą. Wciąż dostajemy brutalną, agresywną siekę, aczkolwiek momentami ten album jest nieco wolniejszy i nie jest aż tak szybki. Ale wciąż jest ciężki i brutalny jak na death metal przystało. Więc można powiedzieć, że A Skeletal Domain to kolejny zachowawczy album Cannibal Corpse i moim zdaniem to kolejny bardzo udany album zespołu i jedna z ich lepszych płyt. Czas zatem na kolejny album grupy wydany w 2017 roku zatytułowany Red Before Black. Tytuł płyty został wymyślony przez Paula Mazurkiewicza i odnosi się do zobaczenia krwi przed śmiercią. Tym razem zespół chciał dać płycie mniej szokujący tytuł niż na poprzednich. Nagrywając ten album zespół ponownie zdecydował się współpracować z Ericiem Rutanem, z którym zespół nagrał 3 płyty od Kill the Torture. Decyzja, by ponownie współpracować z Rutanem, została podjęta m.in. ze względu na wygodę, ponieważ żeby nagrać album w tym samym studiu co poprzedni, zespół musiałby jechać do innego stanu. Natomiast z Rutanem zespół mógł nagrać płytę na Florydzie. Od strony muzyki
Ten album nie różni się aż tak bardzo od wcześniejszych płyt i Cannibal Corpse wciąż gra bardzo zachowawczo w swoim charakterystycznym stylu. Muzyka na Red Before Black jest mniej więcej taka jak na wcześniejszych wydawnictwach zespołu. I moim zdaniem ten album jak najbardziej brzmi bardzo dobrze i dobrze się go słucha. Więc moim zdaniem jest to kolejny, bardzo udany album Cannibal Corpse. Przed nagraniem kolejnej płyty doszło do pierwszej od 13 lat zmiany w składzie. Dnia 10 grudnia 2018 roku gitarzysta Pat O'Brien został aresztowany za włamanie się do mieszkania oraz napaść. Został on zatrzymany przez policję pod zarzutem włamu i napaści. W związku z jego aresztowaniem policja skonfiskowała również liczne bronie znajdujące się w domu O'Briena. Po złożeniu kaucji w wysokości $50,000 O'Brien został wypuszczony, jednak niedługo potem w jego domu znaleziono m.in. liczne bronie, materiały wybuchowe i zamknięte sejfy. Ostatecznie 16 marca 2021 roku O'Brien został skazany na 150 godzin prac społecznych, rekompensatę w wysokości ponad $23,000, a także okres kontrolowania brania narkotyków i alkoholu. Zastąpił go Eric Rutan, który wcześniej współpracował z zespołem jako producent. I tak oto w 2021 roku ukazał się 15. album grupy Violence Unimagined. Praca nad albumem rozpoczęła się w 2019 roku, jednak sytuacja z O'Brienem, a także pandemia COVID-19 sprawiły, że album ostatecznie ukazał się w 2021 roku. Zespół był dość entuzjastyczny co do pracy z Rutanem jako gitarzystą, o czym mówił perkusista Paul Mazurkiewicz. Płyta została ponownie nagrana w studiu Rutana, jednak z powodu pandemii muzycy nie mogli się spotkać wszyscy razem w studio. Muzycznie ten album nie różni się zbytnio od swoich poprzedników. Muzyka na Violence Unimagined jest tak jak na wcześniejszych płytach agresywna i brutalna. Rutan na tej płycie oprócz tego, że był gitarzystą, był także producentem płyty, a także autorem niektórych utworów na płycie. Można zatem powiedzieć, że Violence Unimagined to płyta bardzo zachowawcza, która pokazuje, że zespół mimo upływu lat i zmian w składzie wciąż jest w bardzo dobrej formie. I moim zdaniem Violence Unimagined to naprawdę solidna płyta i album godny polecenia. No i to tyle na dziś. Ranking i topka zaraz wyświetlą Wam się na ekranie i tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał, jak tak to zostawcie łapkę w górę, suba, komentarz i tyle. Widzimy się kolejnym razem, trzymajcie się i do następnego razu, cześć!